Kochani, witam Was z naszej szklarni foliowej, w której są pomidorki. Dziś przygotowałam dla Was krótki wykład na temat, czy obrywać liście pomidorów. Osobiście mam niechęć do okaleczania rośliny. Przecież jeżeli pomidor ma tyle liści, to on ma tyle liści, ile powinno ich być. Więc to na pewno jest mądra roślina, która nie wykształca zbyt dużej ilości liści i może powinniśmy zaufać matce naturze. Wiele osób ma nawyk obrywania liści, obrywania łodyg i widać niemal nieraz gołą łodygę pomidora, na której wisi kilka smutnych, czerwieniejących się pomidorków i to rzeczywiście jest bardzo smutny wygląd i nie wygląda to dobrze. Taki pałąk, jeden jakiś liść czy dwa liście do góry i jakieś tam pomidorki na tym. Liście są potrzebne pomidorowi, jak każdemu osobnikowi zielonemu, do fotosyntezy. Bez fotosyntezy nie ma po prostu życia. Działkowcy z doświadczeniem jedni mówią tak, na podstawie swoich obserwacji mówią: pomidory z usuniętymi niektórymi liśćmi dają szybciej dojrzały owoc, ale owoców jest mniej. Czyli jest to metoda dla niecierpliwych, dla tych, którzy już teraz muszą zjeść swój własny, pyszny, soczysty, pachnący, słodki pomidorek. I można to zrozumieć. Działkowcy z doświadczeniem mówią, że pomidor z usuwanymi liśćmi mniej choruje, że jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia grzybów. Mówią, że gdy jest mniej liści, to pomidor szybciej schnie po deszczu. To jest logiczne. Za choroby pomidorów jako przyczyny uważamy głównie wilgoć i to, że pomidory tej wilgoci nie lubią, bo w wilgoci rozprzestrzeniają się grzyby. A jeśli powodem powstawania grzybów na pomidorach jest inna przyczyna, której my jako ludzie nie rozumiemy, może obecność grzybów z perspektywy pomidora jest dla niego dobra. Tylko nam, ludziom, trudno jest to zrozumieć, trudno nam jest zrozumieć te mechanizmy. Przecież jest wiele gęstych roślin z wieloma łodygami, z wieloma liśćmi, które po deszczu nie dostają chorób grzybowych. Inni doświadczeni działkowicze mówią: obrywanie liści to mniejszy plon. To jest też logiczne, że pomidor ogołocony z liści nie chce produkować słodkich owoców, że pomidor poraniony przez usuwanie liści jest osłabiony. Czyli nawet wśród doświadczonych działkowców zdania są podzielone. Jedni mówią, że należy to robić, inni mówią, że absolutnie tego nie należy robić. I jakie z tego możemy wyciągnąć wnioski? Oprócz podejścia do liści, ważne jest to, jak my dbamy o tego pomidora przez cały czas jego życia. Czy podlewamy go gnojówką, czy stosujemy opryski, czy rozumiemy strategię pobierania przez korzenie pomidora wody, że powinno się pomidora podlewać nie po powierzchni ziemi, tylko głęboko, 20 cm w dół, w głąb, że pomidor potrzebuje dużo wody, o wiele więcej niż nam się wydaje, że pomidor jest rośliną, która jest wprowadzona do ekosystemu przez człowieka w sposób sztuczny, zwłaszcza dzisiejsze pomidory. To nie są naturalnie, dziko rosnące rośliny, tylko sztuczna roślina, która w jakiś sposób musi odnaleźć się w tym całym ekosystemie. W zeszłym roku obserwowaliśmy sposób, w jaki jeden z naszych sąsiadów prowadził pomidory. W ogóle całą działkę, ale weźmy przykład pomidora. Młody mężczyzna któregoś dnia wpadł, posadził pomidory i zniknął na wiele tygodni. Po kilku tygodniach przyjechał, podlał i znowu odjechał
I w zasadzie już więcej go w tym sezonie nie widzieliśmy. Nie przyjechał zebrać swoich zbiorów, a szkoda, bo można byłoby się zdziwić, jakie miał piękne zbiory. Pozwolił swoim pomidorom samodzielnie róść, samodzielnie dojrzewać i samodzielnie wydać owoc. I to się udało. I aż żal było patrzeć, że po prostu te pomidory zmarnowały się na tych krzakach, bo po prostu po nie nie przyjechał. Samodzielny pomidor samodzielnie wydał słodki i wonny owoc. To my robimy z pomidorów kaleki, dmuchając na nie, chuchając, zastanawiając się, czy potrzebuje tego czy tamtego. To my czynimy je niesamodzielnymi, tak jakbyśmy byli nadopiekuńczy w stosunku do naszych dzieci. A przecież tego nie chcemy. To my chcemy, żeby pomidor rósł tak, a nie inaczej. To my chcemy, żeby pomidor wydał tyle i tyle owoców. Żeby te owoce były takiej, a takiej wielkości. To my chcemy. Ale czego chce ten pomidor? Więc jeżeli my chcemy pomidora do tego zmusić, żeby on owocował tak, jak my tego żądamy, to on będzie stawiał nam opór. A jedyny sposób oporu, który może nam przedstawić, to są właśnie tak zwane choroby. Tak więc, co w sprawie usuwania liści? Usuwajmy tylko te liście, które mają niezdrowy wygląd, zwłaszcza jeżeli one są tutaj gdzieś nisko. Tu akurat takich liści nie ma. Jeżeli na przykład mielibyśmy do usunięcia, powiedzmy, te 4 listki, to nie usuwajmy ich jednego dnia. Nie rańmy tej rośliny nadto. Usuńmy jedną tą gałązkę, starając się ją tak wyszczypać, absolutnie nie ciągnąc w dół, bo wtedy oberwiemy tę skórkę. I tu jest jeszcze taka malutka. I teraz zobaczcie, mogę oberwać tę oraz tę. To jest jedna, z tej strony tego nie widać. Może jeszcze i tą. Ale to zrobię już za 2, za 4 dni. Niech ta rana się zagoi. Usuwajmy, jeżeli się to da, ręką. I tak jak mówiłam, nie obdzierając tej skórki. Jeżeli chodzi o wilki, usuwajmy tylko te wilki, które pojawiają się na dole. Na górze nie, bo być może z nich wyrosną łodyżki, które dadzą nam pomidorki. Jeżeli to się da tutaj pokazać, tutaj to miejsce, tu mogłoby to być oderwane. Ale zobaczcie, na tej małej łodyżce, ile będzie pomidorków. Tu z drugiej strony, chyba musiałbyś tak to zobaczyć, nie wiem, czy to widać, bo tu z drugiej strony jest taki mały wilk, który może zostać przez nas odłamany. Ale to na dzisiaj dla tego pomidora jest wystarczające. Usuwajmy cały liść, a nie jego połowę. Jeżeli by tak się zdarzyło, że na przykład na tym liściu tutaj są jakieś brązowe plamy albo jakieś odbarwienia, to nie usuwajmy tylko tej jednej części, tylko usuńmy już cały liść. Ale ten liść jest dosyć gruby, więc nie zdołamy go odłamać bez zrobienia zbyt dużej rany, więc po prostu obetnijmy to bardzo ostrym nożykiem i zdecydowanym ruchem. Jeżeli już musimy obcinać liście czy je obrywać, róbmy to rano albo do południa. Wtedy pomidor do wieczora ma czas do tego momentu, do tej pory, kiedy nastanie wilgoć nocna, poranna, ma czas, aby ta rana się zasklepiła i to jest ważne. I obcinajmy te liście, jeżeli już musimy, w słoneczny dzień, w dzień pogodny. Na pewno nie w dzień deszczowy, w dzień wilgotny i nie wieczorem. Jeżeli natomiast chodzi o pomidorki karłowe albo o pomidorki koktajlowe, to nie usuwamy w nich nawet wilków. Dlatego, że i z wilka to ktoś mógłby zakwalifikować jako wilk, chociaż wilk powinien wyrastać tu z miejscu połączenia tych łodyżek, ale ktoś, kto się na tym nie zna, mógłby usunąć ten odrost, a zobaczcie, na nim są kwiatki i na nim będą pomidorki, więc
karłowy pomidorek nie wymaga takich zabiegów usuwania liści. I co jest ważne, również w temacie liści, to zrozummy strategię pobierania wody przez pomidora, bo patrzymy na liście, one są zwinięte, stają się nieładne, ale być może patrzymy, jest mokro, ale być może nie dostarczyliśmy wody do korzeni tego pomidora. To jest aż 20, może być aż 20 cm w głąb. Obejrzyjcie nasz filmik na temat skutecznego do wewnątrzglebowego podlewania pomidora, bo być może właśnie poprawienie tego aspektu dbałości o pomidora, podlewania go, poprawi jakość liści i nie trzeba będzie ich odrywać. Tak więc, podsumowując, każda roślina, każdy osobnik, czy to człowiek, czy to zwierzę, czy roślina, ma swoje strategie przetrwania, ma swoją mądrość, ma swoje procesy, które go chronią, a które zostały wypracowane przez Matkę Naturę w procesie ewolucji. Obserwujmy te procesy i nie ingerujmy za bardzo w życie tej rośliny. Starajmy się jej stworzyć jak najlepsze warunki, a niekoniecznie wymuszać na niej realizowanie naszych pragnień.